Dziś omówimy najtrudniejszego behemota w grze, przynajmniej najtrudniejszego na początkowym etapie. Siemaneczko, z tej strony Anioł. Z racji takiej, że jesteśmy jeszcze na Home Kingdom i za wiele, przynajmniej tutaj na mapie się nie dzieje, to nadrobimy zaległości. Zostały nam 3 zaległe behemoty i 2 nowe. Nowym przyjrzymy się, gdy wyjdą. Nowy sezon, nowe KVK zacznie się 7, więc już za 3 dni. W wydarzeniu Progu Wojny jesteśmy na miejscu 5. Myślę, że jest to bardzo dobra pozycja ze względu właśnie na prędkość marszu. Ale dziś nie o tym, wróćmy do zaległych behemotów. Pierwszym z nich jest tutaj nawet obok mnie, Nekrogigant. Pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy, gdy spojrzymy na Nekro, jest na pewno to, że jest ich tutaj 2. Jest Nekrogigant oraz Gigant. Mają nawet 2 paski życia na górze, ale te paski życia są ze sobą połączone. Tak naprawdę moglibyśmy mieć tutaj tylko 1 pasek z życiem, a wręcz powinniśmy mieć 1 pasek z życiem, no bo wielu graczy na początku może myśleć, że trzeba bić jednego i drugiego, a tak naprawdę do pokonania ich wystarczy bić tylko jednego, bo pasek z życiem będzie spadał równomiernie u jednego, jak i u drugiego. Drugą ważną rzeczą jest to, abyście trzymali ich z dala od siebie, no bo jak możecie zauważyć, gdy są obok siebie, gdy są blisko siebie, tworzy się między nimi taka więź, która jest widoczna nawet. No i w czasie tego efektu odnoszą dużo mniejsze obrażenia niż zwykle. W czasie najazdów elitarnych, gdy są blisko siebie, nawet się leczą, więc naprawdę nie chcecie, aby byli blisko siebie. Natomiast, żeby trzymać ich z dala od siebie, trzeba pamiętać o tym, że zwykłego giganta musicie bić jednostkami magicznymi, natomiast Nekrogiganta musicie bić za pomocą jednostek fizycznych, no a jako jednostki fizyczne zaliczamy łuczników, kawalerię oraz piechotę. A skoro jesteśmy przy piechocie, no to piechotą utrzymacie Nekro, natomiast piechota nie utrzyma Giganta, dlatego potrzebujecie przynajmniej jednego, ale najlepiej, żeby to było 2, a nawet 3 magów, żeby w razie czego, gdy jeden z nich zginie, żeby kolejny mógł przejąć aggro, żeby skupiał te ataki na sobie, no i żebyście właśnie trzymali ich z dala od siebie. Przenieśliśmy się właśnie do kolejnego archiwalnego nagrania. Mamy nawet datę tutaj, 15 marca 2023, godzina 19 UTC, 20 PL. No i to właśnie były takie nasze godziny do behemotów. Na pewno lepsze godziny niż jakaś 3 w nocy, 10 rano. Te godziny tutaj były naprawdę fajne. Ale wracając do behemota, prawdopodobnie ja tu jestem jeszcze na jednostkach T3, może jednostki T4. Nie pamiętam, nie powiem wam, natomiast jeśli chodzi o bohaterów, no to mamy tutaj Krega z Gwanwyn oraz ten fioletowy artefakt. Co jeszcze możecie tutaj zauważyć, to że jest tutaj mnóstwo legionów magicznych, jest nawet Maximus 41, prawdziwa legenda, naprawdę. No i w dniu dzisiejszym tego behemota byśmy robili zupełnie inaczej, no i zupełnie inaczej go robimy, ale podejrzewam, że jeśli oglądacie ten odcinek, to raczej jesteście na początku przygody, no i możecie być w podobnej sytuacji do nas. Mianowicie jednostki T3 albo ledwo otwarte T4, słabi bohaterowie, mało jednostek w Legionie, no i dlatego widzicie tutaj dużo magów. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem wcześniej, na Nekro przychodzi od nas 1 do 3 magów, właśnie po to, żeby tylko trzymał aggro tego zwykłego giganta, no a reszta graczy z reguły przychodzi łucznikami, no i stoją tutaj po stronie Nekro i to nim się zajmują. Dlaczego łucznicy, a nie magowie? Prosta zasada, bo mają większy atak. Tyle teorii, przejdźmy więc do praktyki. Pamiętajcie o zwiadzie. Zwiad oczywiście nie jest puszczany na szczęście, bo słyszałem takie historie. Zwiad jest puszczany po to, żeby otrzymać 3% więcej ataku. No bo puszczając zwiad wpadamy w szał wojenny. Ostatnie chyba, mam nadzieję, tutaj ostatni check, no i powinniśmy zaraz zacząć. No i zaczęliśmy, tutaj widzicie, że na razie początek powiedziałbym, że jest dobry. Łucznicy po jednej stronie, magowie po stronie drugiej. No i sobie bijemy. To życie spada całkiem szybko jak na naszą moc. Oczywiście ta próba nie była pierwszą próbą, która się od razu udała. Na Nekro przechodziliśmy naprawdę kilka razy, zanim nam się udało. No i teraz mamy 1 z 4 ataków Nekro. Pierwszym atakiem jest taki właśnie wiatraczek. Oczywiście prosta zasada. Nie możemy stanąć na linię. Gdyby ta linia was właśnie goniła, tak jak tutaj kolegę albo koleżankę, to oczywiście nie idziecie cały czas równo z tym wiatrakiem, tylko sobie od razu przejdźcie na drugą stronę. Wiem, że to proste, ale niektórzy czasem widziałem, że właśnie sobie
paradują tutaj ramię w ramię w tej linii. Po prostu cofnijcie sobie, tak jak tutaj, jak was dorwała ta linia. No i może stracicie trochę życia, ale na pewno mniej niż gdybyście właśnie z tą linią dalej szli. Bardzo ważna rzecz tutaj, po zmianie właśnie, po tym pierwszym ataku losowym, bo te ataki są losowe, po tym ataku właśnie behemoty zamieniają się miejscami, więc warto mieć to z tyłu głowy. Widzę, że tutaj już po kamień leczący z jednej i z drugiej strony podeszło parę osób. Oczywiście najlepszym momentem na kamienie, do podnoszenia kamieni jest moment właśnie, gdy behemoty są niewrażliwe, gdy robią właśnie ten atak specjalny, 1 z 4. Teraz jesteśmy świadkiem tych fioletowych kulek. No a sam atak nazywa się nawiedzenie złych zamiarów. No i tutaj oczywiście bardzo prosto, wystarczy, że będziemy unikali tych kulek, żeby nie otrzymywać żadnych obrażeń. Ja tutaj trzymałem się środka, bo uznałem, że jest najprościej uniknąć z każdej ze stron, ale równie łatwo jest stanąć sobie gdzieś przy jednej ścianie. Wtedy też jest stosunkowo łatwo ich omijać. Tutaj widzieliście właśnie te linie. Ta linia jest sygnałem dla nas, że behemoty są za blisko. No i musimy te behemoty od siebie odciągnąć. Nie podoba mi się tutaj na pewno to, że teraz podnoszą tutaj kamienie w czasie, gdy powinniśmy zadawać obrażenia. Ale tutaj była jakaś komenda na czacie po kamienie. Oczywiście ta komenda nie była od żadnego R4, tylko od zwykłego gracza. No ale poszli, tak? Poszli w czasie, gdy mogliśmy zadawać obrażenia. Poszli sobie stać przy kamieniu. A mogli ten kamień podnieść na przykład teraz, gdy nie można zadawać tych obrażeń, tak? Co ciekawe, gdybyśmy zostawili tych nekrosków tutaj obok siebie na najeździe elitarnym, no to prawdopodobnie ich pasek życia prawie by się zapełnił, dlatego pamiętajcie, żeby trzymać ich z dala od siebie, szczególnie gdy robicie wersję elitarną. Ja tutaj oczywiście znowu na środku unikam tych kulek, bo jest mi najprościej na środku to robić. Oczywiście tutaj już było ogromne zamieszanie, tak jak mówię, jest zbyt wiele magów, nie każdy wie o co chodzi, nie każdy wie, że trzeba ich trzymać z dala od siebie. No i zobaczcie, jeden mag stoi tutaj, drugi mag stoi tutaj, no i wiadomo, gdy zwykły gigant zacznie atakować na przykład tych, którzy stoją po tej stronie, no to wtedy te behemoty będą blisko siebie, no i będziemy zadawać mniejsze obrażenia. Dlatego najprostszym sposobem jest właśnie to, żeby najwyżej 1 do 3 magów przychodzili, trzymali go z drugiej strony, no a reszta, żeby sobie biła po prostu nekro. Wtedy 3 ogarnięte osoby przychodzą magami, reszta bije nekro, no i jakoś to wszystko idzie. Natomiast jeśli 20 osób przyjdzie magami, to był jeszcze początek gry, nie każdy ogarniał. No i zobaczcie, jedni magowie stoją tu, drudzy tu, trzeci na środku. To, że nam się to udało, to jest naprawdę, nie wiem, zrządzenie losu, cud, nazwijcie to jak chcecie. Ważne, że się udało, tak. Jest tutaj spoiler. Oczywiście, że się udało, no bo chcę wam pokazać, że można, tak. Ja jestem tutaj, żeby pokazać wam, że można. Nawet posiadając jednostki T3, czy tam ledwo otwarte T4, grunt to nie poddawać się po pierwszej, po drugiej nieudanej próbie, prawda? Każdy krok do przodu to krok do przodu. Widzieliście, że tutaj nawet ja nie podchodziłem pod kamień, bo to była faza, w której możemy zadawać obrażenia, więc była to po prostu strata czasu. Teraz ten kamień jest oczywiście podnieść ciężko, bo behemoty weszły w trzecią fazę, w której wieją wiatry, więc nie jest lekko. Ja tutaj trzymam się tego środka, żeby nie dostać obrażeniami, ale ten behemot się zaraz zamienią tutaj miejscami. No i mamy tutaj po tej stronie nekrosa. Ja jestem tutaj strzelcami, więc to jest mój cel. Tutaj są magowie, więc to jest ich cel. Nie wiem, czemu on jest taki wielki tutaj. Zastanawia mnie to. Ale bonusu żadnego nie powinien mieć, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam 27 000 jednostek w Legionie, więc sobie poszliśmy po ten kamień. Patrzyłem tutaj w rogu, co się dzieje. Na samym starcie miałem chyba 70 parę tysięcy jednostek. Teraz mamy właśnie taki trzeci atak, który... Nie wiem, czy to działa nawet w tym momencie.
ale wystarczyło stać albo przy tej górnej ścianie, albo przy tej dolnej ścianie na samym skrawku, no i wtedy ten atak was tutaj nie trafiał. Aczkolwiek nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie, to już musicie zobaczyć sami, jeśli chcecie. Ale właśnie była taka możliwość. No i tutaj oczywiście nie robimy tak jak tutaj ta osoba, że idziemy z tym atakiem, tylko jeśli was już to dopadło, to sobie po prostu przebiegnijcie przez to, stracicie na pewno mniej HP. Tutaj widzimy jeszcze kolejne kulki, ale ja tutaj w edycji wkleję wam jeszcze ten czwarty atak, jak wygląda ten czwarty atak. Czwartym atakiem są takie właśnie... Czwartym atakiem jest taka mgła, no i dookoła dwóch naszych legionów, które są tutaj zaznaczone na górze. Dookoła nich jest taka bezpieczna strefa, no i wszyscy powinniśmy udać się wtedy do tego kręgu, żeby nie dostawać obrażeń. Natomiast wracając do Behemota, do naszego Nekrogiganta, to tutaj, moi drodzy, mam już tylko minutę, więc jest to trochę wyścig z czasem, ale tych obrażeń już nam powinno wystarczyć, no i tych obrażeń nam wystarczyło. Parę razy tych obrażeń nam nie wystarczyło, no i zginęliśmy właśnie, bo nie mieliśmy tych obrażeń. No i dlatego bardzo ważne jest to, żeby te kamienie podnosić dopiero wtedy, gdy oba Behemoty mają niewrażliwość, a nie w czasie, gdy możemy wcisnąć parę obrażeń. No i widzicie, tak? Ledwo co skończyliśmy robić jednego Behemota, już się umawiamy na drugiego Behemota. Tak to wyglądało, kiedyś nie było teleportów. Nie było tych teleportów do Behemotów, ludzie nie mieli teleportów ogólnie. Też nie kazaliśmy naszym teleportować wszędzie, żeby te teleporty oszczędzać. No i na takie rzeczy jak Behemoty to się kiedyś po prostu wysyłało pieszo. Wchodziliśmy sobie na wyznaczoną godzinę, no i o tej staraliśmy się zacząć. Tak to kiedyś wyglądało. Teraz jest łatwiej, bo mamy te teleporty pod leża, więc jest zdecydowanie łatwiej, jest zdecydowanie przyjemniej. A my zerknijmy sobie jeszcze w ranking. Który byłem tutaj? Byliśmy na miejscu 8, całkiem spoko pozycja. Krek Gwanwyn. Także widzicie, 2 epiki można. A co do bohaterów, to tutaj widzimy, że jedynie Cinas ma tutaj 2 legendarnych. What a whale, what a whale. Reszta graczy miała z reguły jednego bohatera legendarnego. Także widzicie, już od początku tutaj ciągnął trochę za uszy. No i w ogóle tutaj w czołówce to są same osoby praktycznie z R4. Kiedyś były chyba 4 osoby R4. Mogę się mylić, ale były chyba tylko 4 osoby R4, a może 6, nie pamiętam. Ale było ich mało, no i wszyscy tutaj byliśmy, prawie wszyscy byliśmy gdzieś tutaj w czołówce. Był jeszcze Ponury na 13 pozycji, a nie, Medalionek jeszcze miał R4. Coś mu tutaj nie pykło, tak? Coś mu tutaj nie pykło, tak wyglądał ranking. Tak wygląda walka z tym Behemotem. Na samym początku może wydawać się bardzo trudny, ale z upływem czasu, jak już wszyscy będziecie mieli więcej jednostek, no to sobie z nim poradzicie. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.